Witam Was serdecznie w kolejnym ćwiczeniu praktycznym. Zaczniemy tradycyjnie od kawałka teorii. Rozmawiać będziemy na temat regulatora PID, czyli najczęściej używanego regulatora w automatyce w ogólności. Zacznijmy od tego, czym ten regulator PID jest. Tak naprawdę jest to kawałek programu, który wpisany jest w struktury przemiennika częstotliwości. Czyli jest to kawałek programu, który modelujemy, parametryzujemy i on zarządza całą tą regulacją. Narysujmy sobie taki podstawowy schemat blokowy regulatora PID. Jak sama nazwa wskazuje, składa się on z trzech części. Członu P, członu I oraz członu D. Mamy nasz regulator PID, mamy wejście, mamy wyjście naszego regulatora. Mamy tutaj sumator i tutaj zadajemy częstotliwość naszemu silnikowi elektrycznemu. Czyli zastanówmy się nad pierwszą rzeczą, co regulujemy. Za pomocą regulatora PID jesteśmy w stanie regulować wszystko, co jesteśmy w stanie opomiarować i przydzielić pewną jednostkę fizyczną. Czyli możemy regulować ciśnienie, możemy regulować wilgotność, temperaturę, przepływ, stężenie gazów w powietrzu bądź w jakiejś innej mieszance gazowej. W zasadzie wszystko, co nam przyjdzie do głowy, co jesteśmy w stanie gdzieś tam opomiarować, czyli założyć jakiś czujnik pomiarowy i sczytywać te informacje z tego czujnika. I w jaki sposób się to odbywa? Jak już na wstępie mówiłem, jest to kawałek oprogramowania, czyli nie jest to fizyczna rzecz. Można kupić regulator PID zbudowany w oparciu o warstwę sprzętową. Bardzo często gdzieś tam w internecie znajdziecie takie regulatory PID, ale w gruncie rzeczy jest to tak naprawdę kawałek programu. Czyli w naszym falowniku mamy kawałek programu, nazywa się regulator PID, i my musimy dać mu dane wejściowe, dane wyjściowe, sparametryzować cały ten regulator, aby ta regulacja była co najmniej zadowalająca. Zadowalająca, czyli pozbawiona jakichkolwiek przeregulowań, szarpnięć, dziwnych zachowań się silnika elektrycznego czy całego układu napędowego. Zatem, żeby zrozumieć strukturę regulatora PID, przyjmijmy na cele naszych dalszych dywagacji i rozważań, że regulować będziemy ciśnienie. Mamy pompę założoną gdzieś tam w bloku jednorodzinnym, i chcemy utrzymywać na stałym poziomie ciśnienie tej wody. Więc pierwszą rzeczą, którą mówimy, gdy obcujemy z regulatorem PID i mówimy, że chcemy utrzymywać 10 barów ciśnienie na wartości 10 barów, to mówimy, że set point naszego regulatora wynosi 10 bar. Set point, czyli wartość zadana. Drugą wartością istotną dla regulatora PID to jest wartość zwrotna, zmierzona, tak zwany feedback. I musimy sobie wyrysować kilka naszych założeń, czyli zakładamy, że pracujemy z czujnikiem, który mierzy ciśnienie od 0 do 50 bar. Taki mamy czujnik założony na rurze, który potrafi mierzyć ciśnienie do 50 barów, ale przetwornik tego ciśnienia daje nam sygnał 0,10 VDC. Czyli zobaczcie, musimy zawsze mieć czujnik, który ma wyjście pomiarowe w standardzie 0,10 VDC albo 4,20 mA. Znowu wracamy do tych poprzednich lekcji, gdy tłumaczyłem Wam, że w automatyce obcujemy z tymi dwoma standardami analogowymi, i w zasadzie wszystko, co da się opomiarować, przesyłamy za pomocą tych dwóch standardów. Najczęściej, nie mówię, że zawsze, ale najczęściej. I jak to należy odczytywać? Mamy taki czujnik, i ten czujnik mówi nam tyle. Jeżeli podaje 0 VDC, to znaczy, że ciśnienie jest równe 0 bar. Jak podaje 10 VDC, to znaczy, że ciśnienie jest równe 50 bar. Jak łatwo zgadnąć, te wszystkie wartości pomiędzy 0 a 50 są skalowane liniowo, czyli 5 V da nam 25 bar, prawda?
2 V dadzą nam 10 bar, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc musimy nauczyć się czytać te wartości z czujnika. Musimy mieć przede wszystkim czujnik z przetwornikiem 0,10 VDC albo 4,20 mA. W naszym przypadku ten czujnik mierzy od 0 do 50 bar i podaje nam sygnał od 0 do 10 VDC. Powiedzieliśmy sobie też, że nasz set point to jest 10 bar. Ok? No i gdy mamy już przygotowane te nasze założenia, musimy w pierwszej kolejności powiedzieć naszemu regulatorowi PID, w jaki sposób będziemy te dwie zmienne mu podawać. Co mam na myśli? Pamiętacie, gdy mówiliśmy o sterowaniu przemiennikiem częstotliwości i parametrze 79, gdzie wybieraliśmy, z jakiego źródła będziemy podawali sygnał start-stop i częstotliwość. I mieliśmy do wyboru listwę zaciskową wejść cyfrowych, prawda, gdy mówimy o start-stop, że wejście STR, STF. Mogliśmy to zrobić na panelu falownika, na zewnętrznym panelu, naciskać sobie te przyciski. Mogliśmy też wybrać komunikację, na przykład Ethernet IP, że będziemy po komunikacji zadawali ten sygnał start. Podobnie było z częstotliwością. Tych źródeł mieliśmy wiele, mieliśmy tam dodatkowo wejście analogowe. No i podobnie jest w przypadku regulatora PID. Czyli my na dzień dobry musimy powiedzieć przemiennikowi: słuchaj, set point, czyli wartość zadaną, te 10 bar, ja będę Ci podawał albo za pomocą na przykład potencjometru, który podłączyłem sobie pod wejście analogowe, albo za pomocą sterownika PLC, który podaje mi pętlę prądową 4,20 mA, albo za pomocą komunikacji, albo za pomocą parametru. Czyli zobaczcie, w naszej sytuacji my nie będziemy zmieniali tej wartości zadanej. Zawsze ma być 10 bar, ok? I nic więcej. Więc my mówimy: drogi regulatorze PID, ja wpiszę Ci do parametru 133, czyli wartość zadaną w parametrze 133 będę Ci wpisywał. Ona jest równa 10 bar i cały czas będzie taka sama. Alternatywnie, jak już mówiłem, możemy sobie wybrać inne źródło, jak na przykład wejście analogowe czy komunikację, ok? Ale w dużej mierze, tam gdzie na przykład sterujemy ciśnieniem, co omawiamy w chwili obecnej, często wybieramy stałą wartość, którą wpisujemy raz w dedykowanym do tego parametrze. W przemiennikach Mitsubishi jest to parametr 133. Więc mówimy mu: źródło, z jakiego będę podawał Ci wartość zadaną, to jest parametr 133. Następnie musimy powiedzieć regulatorowi PID, pod jakie wejście analogowe ma podłączony czujnik, żeby mógł komparować tą wartość zadaną z tym, co odczytał z czujnika, czyli czy to ciśnienie jest za małe i musi tą pompą kręcić szybciej, żeby je wygenerować, czy może jest za duże i musi się wyłączyć, żeby to ciśnienie opadło, bo zaraz rozerwie rury. Ok? Więc w drugim kroku mówimy: my mamy czujnik 0,10 VDC, podłączyliśmy go pod zaciski 2 i 5. Tutaj dajemy sygnał 0,10 VDC, a tutaj dajemy masę. Ok? Czyli podłączamy sobie czujnik w ten sposób, że podłączamy się pod wejście 0,10 VDC pod zaciskiem numer 2. Więc drugą zmienną, którą mówimy, że 0,10 VDC to jest sygnał zwrotny, feedback. Sygnał z czujnika podłączyłem Ci pod wejście 0,10 VDC, z czego, uwaga, 10 VDC to jest 50 bar, a 0 VDC 0 bar. Ok? No i w jaki sposób to działa? Tak czysto organoleptycznie. My sterujemy częstotliwością, czyli regulator PID, dla niego wytyczną to jest częstotliwość, bo my sterujemy prędkością tej pompy. Szybciej kręcimy pompą, większe ciśnienie generujemy, wolniej, mniejsze ciśnienie. Wyłączamy pompę, w ogóle nie generujemy ciśnienia. Zatem zobaczcie, co się dzieje. Przemiennik częstotliwości. Ja troszeczkę może zmarzę tutaj, żebyśmy nie mieli tego zamazanego wszystkiego. Zostawimy sobie tylko te najbardziej istotne rzeczy. Czyli mówimy mu tak: zadajemy Ci 10 bar, sygnał zwrotny masz z czujnika 0,10 VDC pod terminalem numer 2. Te dwie rzeczy mu określiliśmy. No i zobaczcie, jak to działa. Nastawiliśmy, że ma utrzymywać
ciśnienie 10 bar. Więc naciskamy start, zaczynamy przyspieszać tą pompą, no i co robi regulator PID? Sprawdza, jaki sygnał ma z czujnika, ok? No i sprawdza, na czujniku dostaje 0 V. To znaczy, że ciśnienie jest zerowe. Więc na wejściu mamy taki sumator. No i robimy. Mamy tutaj 10 bar, sygnał z czujnika jest 0 bar. Czyli 10 odjąć 0, mam do zrobienia 10 barów, więc regulator PID przepuszcza ten sygnał przez poszczególne człony PID. Mamy człon wzmacniający, człon całkujący i człon różniczkujący. W znakomitej większości wypadków, gdy mówimy o takich standardowych regulatorach PID, w przemiennikach również Mitsubishi Electric ten człon D jest wyłączony, więc tak naprawdę mówimy o regulatorze PI. Ten człon D jest wyzerowany, on jest po prostu wyłączony domyślnie, bo go nie potrzebujemy. Więc tak naprawdę mówimy o regulatorze PI, który składa się z dwóch członów. Więc ten sygnał po sumowaniu na wejściu przechodzi przez te człony PI, no i na wyjściu dodaje częstotliwość. Mamy za mało o 10 bar, więc szybko przyspieszaj. No i znowu, co się dzieje? Przyspieszyliśmy tą pompą i znowu wracamy sygnałem zwrotnym, patrzymy, co jest na czujniku. Na czujniku jest teraz 1 V, co oznacza, że ciśnienie jest 5 barów. Więc mamy 10 odjąć 5, no muszę jeszcze wygenerować 5 barów, więc przyspieszam, ale troszkę wolniej teraz, bo już mam mniejszy odsetek tego ciśnienia do wyrównania. No i znowu patrzę na czujnik. Czujnik daje mi 2 V, czyli 10 barów. Mamy 10 barów, więc co? Falownik ani nie przyspiesza, ani nie zwalnia, nie robi nic. Znowu, po pewnym czasie, czyli mówię tutaj, że kilkaset razy na sekundę sprawdzamy ten czujnik, znowu sprawdzamy czujnik, no i ktoś zdecydował się wziąć kąpiel, no i potwierał nam krany, te ciśnienie nam spadło. Patrzymy na czujnik, znowu mamy 1 VDC. Znowu mamy 1 VDC. Znowu mamy 5 barów. 10 odjąć 5, 5 barów muszę przyspieszyć, prawda? Więc znowu przyspieszam na wyjściu. Znowu sprawdzam czujnik. Mam 2,5 V, czyli mamy tak naprawdę 12,5 barów, prawda? Czyli mamy za wysokie to ciśnienie. Więc co? Znowu jest sumator na wejściu, wychodzi mi, mam za dużo o 2,5 bara, więc co? Zaczynam zwalniać. No i słuchajcie, dzieje się to w zamkniętej pętli, bardzo szybko. Kilkaset razy na sekundę jest sprawdzana wartość z tego czujnika, komparowane jest to z wartością zadaną, no i co? Przyspieszamy albo zwalniamy tą pompą, żeby to ciśnienie wygenerować. No i wynikowo, gdybyśmy sobie narysowali wykres regulacyjny, gdybyśmy sobie namazali tutaj, narysowali taki wykres regulacyjny, co szybko zrobimy, czyli mamy naszą oś X i naszą oś Y, tutaj mamy ciśnienie P w barach, narysuję tutaj 10 barów, czyli to jest to, co byśmy chcieli utrzymywać, a tutaj mamy czas w sekundach, ok? No i zobaczcie, po włączeniu falownika mamy zerowe ciśnienie, więc przyspieszamy. Przekroczyliśmy te 10 barów, więc znowu zwalniamy, przyspieszamy i cały czas oscylujemy wokół tej wartości 10 barów. Jeżeli ktoś odkręci nam kran, spadnie nam ciśnienie, no to szybko przyspieszamy je, wyrównujemy. No i znowu mamy tą samą sytuację. Znowu spadło nam ciśnienie i znowu wyrównujemy. I znowu. No i tak w nieskończoność, słuchajcie. Więc za pomocą regulatora PID w precyzyjny sposób jesteśmy w stanie regulować pewne wartości fizyczne, w tym konkretnym przykładzie ciśnienie. No i przygotowaliśmy dla Was zespół takiego cyklonu, czyli mamy wentylator transportowy i mamy czujnik ciśnienia. Ten wentylator zbudowany będzie w takim kanale wentylacyjnym, gdzie będziemy imitować taką konstrukcję a la cyklonu, czyli na przykład wyciągu gdzieś tam w przemyśle drzewnym. No i w kanale tym wentylacyjnym, tam gdzie nam przepływa powietrze, mamy założony czujnik ciśnienia produkcji Prudal.
No i ten czujnik ciśnienia będzie nam mierzył ciśnienie wygenerowane w tym kanale, czyli ten czujnik będzie mierzył różnicę ciśnienia pomiędzy atmosferycznym a tym, który jest w kanale, czyli to, które generujemy po prostu za pomocą tego wentylatora. No i to ciśnienie będzie nam wskazywał w paskalach. Ten czujnik ma zakres pomiarowy 2500 paskali, no i sygnał zwrotny jest 0,10 VDC. Więc na bazie tego przygotowanego sprzętu pokażemy Wam działanie regulatora PID w praktyce. Natomiast wracając do teorii związanej z regulatorem PID, co musimy przygotować w samym przemienniku częstotliwości? W dużej mierze regulator PID najczęściej zaprzęgamy gdzieś tam do kontroli temperatury czy ciśnienia bądź przepływu, więc mówimy, że obcujemy najczęściej z obciążeniami zmiennomomentowymi, typu pompa, wentylator. Więc co musimy zrobić w pierwszej kolejności? Musimy wpisać prąd naszego silnika w parametrze 9, w parametrze 19 wpisać napięcie 230 VAC, prąd znamionowy w parametrze 9 naszego silnika elektrycznego. Następnie w parametrze 800 włączyć, zapisać wartość 40, czyli sterowanie U do F skalarne, co jest, przypominam, nastawą domyślną i nie musimy tego robić, no ale jak już mówimy o takiej uniwersalnej parametryzacji, więc przypominam, że trzeba to zrobić, no chyba że jest to już nastawa domyślna, tak jak w naszym przypadku w falownikach, w przemiennikach Mitsubishi Electric. Więc wpisujemy dwie zmienne: prąd i napięcie. Częstotliwość w parametrze trzecim jest już wpisana jako 50 Hz. Wybieramy sterowanie skalarne, mamy już domyślnie to założone. No i co? W dalszej kolejności przechodzimy już do parametryzowania i przygotowania naszego regulatora PID. Czyli w parametrze 128 włączamy globalnie regulator PID, czyli w tym parametrze po prostu go aktywujemy. No i zobaczcie, na ekranach Waszych monitorów widzicie taką tabelkę, wyciąg z instrukcji obsługi. No i my musimy ten parametr 128 powiązać z parametrami 609 oraz 610, ponieważ w tych dwóch kolejnych parametrach wybieramy źródło wartości zadanej, czyli nasz setpoint, i źródło sygnału zwrotnego, czyli nasz feedback. No i zobaczcie, musimy tak korelować i taką korelację znaleźć w tej tabeli, żeby było tak, jak chcemy. A my chcemy, żeby setpoint był zadany w parametrze 133, czyli tutaj chcemy, żeby w parametrze 69, gdzie określamy setpoint, chcemy go robić w parametrze 133, a w 610 chcemy wybrać wejście analogowe pod terminalem numer 2, prawda? Zatem w parametrze 128 wybieramy wartość 1000, następnie w parametrze 610 wybieramy wartość zwrotną jako 2, a w 609 nie musimy robić absolutnie nic, ponieważ gdy w parametrze 133 wpiszemy już wartość zadaną, to ma on ten parametr najwyższy priorytet i jeżeli cokolwiek wpiszemy teraz w parametrze 609 jest nieważne, bo najwyższy priorytet ma parametr 133. Zatem gdybyśmy chcieli na przykład dawać tą wartość zadaną za pomocą zewnętrznego potencjometru, jakiegoś tam sygnału 0,10 VDC, to byśmy musieli wyzerować parametr 133, czyli wpisać tam wartość domyślną 99999, czyli nieaktywny, i dopiero w parametrze 609 wybrać sobie na przykład terminal numer 4. OK? My wybieramy w parametrze 128 wartość 1000, w 609 nie ustawiamy nic, bo wartość zadaną dajemy w parametrze 133, który ma najwyższy priorytet, a w parametrze 610 wybieramy, gdzie mamy podłączony nasz czujnik, czyli sygnał zwrotny. No i to jest podstawowa konfiguracja regulatora PID. Gdy go sparametryzujemy, gdy wstukamy tylko te parametry i naciśniemy przycisk Start, zacznie on regulować to ciśnienie, zacznie pracować z naszą pompą i będzie utrzymywał ciśnienie wody. Teraz pytanie, czy ta regulacja będzie dynamiczna wystarczająco i wystarczająco precyzyjna? O tym mówią nastawy tych poszczególnych członów P
I oraz D. Czyli ten regulator składa się z tych trzech członów i teraz w parametrze 129 wpisujemy wzmocnienie P, w parametrze 130 czas całkowania związany z członem I oraz w parametrze 134 czas różniczkowania związany z członem D. No i teraz uwaga, nie przeraźcie się, ale najtrudniejszą rzeczą w regulacji P i D jest wytrymowanie tych nastaw, czyli wartość domyślna jakoś będzie wpisana. Uwaga, w naszym przypadku człon D jest wyłączony, my go nie potrzebujemy. Więc zostają nam dwa człony P oraz I. No i teraz w tym członie P oraz w członie I będzie jakaś nastawa domyślna. W 99,99, czyli 99,99 w tym odsetku przypadków będziecie zostawać na wartości domyślnej, czyli ta regulacja będzie zadowalająca. Natomiast w niektórych przypadkach, specyficznych takich przypadkach, gdy sygnał zwrotny bardzo wolno się zmienia albo bardzo szybko, no musimy włączyć sobie ten człon D i manewrować nastawami tych regulatorów. Ale słuchajcie, dobór nastaw tych regulatorów jest naprawdę bardzo problematyczny. Jest kilka metod, jak na przykład Ziegera-Nicholsa, doboru tych nastaw regulatorów. Ja bazuję na swoim doświadczeniu, czyli już tyle tych pętli regulacyjnych przerobiłem w swojej karierze zawodowej, że po prostu mniej więcej wiem, czy należy coś tutaj dodać, odjąć, czy należy włączyć ten trzeci człon. Natomiast profesjonalne firmy, jednostki, które zajmują się regulacją i na przykład przygotowują jakieś prototypy, to symulują układ automatyki w oprogramowaniu takim symulacyjnym MATLAB, dokładnie w jego dodatku Simulink, badają odpowiedź skokową i impulsową tego układu, no i to oprogramowanie samo dobiera im te nastawy w taki optymalny sposób. Dopowiem Wam, że nowoczesne urządzenia automatyki, jak na przykład sterowniki PLC, mają już algorytm regulatora P/D z samouczeniem się, czyli im dłużej działa ten regulator P/D, uczy się tego obiektu i sam sobie zmienia te nastawy. Tak, aby pracować z tą regulacją jak najlepiej. Zatem wpisaliśmy kilka tam parametrów, aktywowaliśmy sobie nasz regulator P/D, no i wszystko nam fajnie, pięknie działa. Dodatkowo, co możemy jeszcze zrobić? Wyświetlimy sobie na tych trzech zmiennych, czyli na tym panelu zewnętrznym, gdy mamy panel zewnętrzny, to mamy trzy linie i mamy częstotliwość, prąd i napięcie, prawda? W taki domyślny sposób. Natomiast te zmienne monitorujące wybieramy sobie w parametrach 774, 775 i 776. I domyślnie jest wpisana częstotliwość, prąd i napięcie. Natomiast my sobie wybierzemy wartość 52, czyli set point, i wartość 53, czyli feedback. I na tym panelu zewnętrznym w pierwszej linii będziemy mieli, bądź tam w którejś linii, set point, feedback i pewnie częstotliwość. Więc możemy sobie wyświetlić te wszystkie zmierzone rzeczy. Mało tego, w parametrze 759 możemy sobie dobrać jednostkę dla regulatora P/D i w parametrach C skalibrować je. Czyli możemy sobie wyświetlić normalnie set point i feedback w barach. Dostosować wyświetlanie tych jednostek. No i wtedy mamy na tym panelu zewnętrznym dokładnie te jednostki regulacyjne, z którymi pracujemy. Możemy sobie to sprawdzić z jakimś manometrem, czyli czujnikiem ciśnienia założonym gdzieś na rurze, no i zobaczycie, że to się wszystko gdzieś tam zgadza. Zatem możemy sobie monitorować i w tych trzech liniach wybrać sobie wartość zadaną, wartość zwrotną. Mało tego, możemy sobie dobrać jednostkę i możemy to sobie wszystko gdzieś tam skalować, prawda? No i ostatnia rzecz, jaka nam została chyba do omówienia, przedostatnia, gdy mówimy o regulatorze P/D, to w parametrze 133 mówiłem, że wpisujemy set point. I ten set point wpisuje się w procentach, od 0 do 100%. No i teraz musimy znowu to sobie przeliczyć, czyli w tym parametrze 133 wchodzimy i mamy tam wartość od 0 do 100%, prawda? Który odnosi się do ciśnienia. No i teraz mamy czujnik
0,50 bar, 0,10 VDC. My chcemy ile? 10 barów, prawda? Więc jest to 20% zakresu pomiarowego i musimy wpisać w parametrze 133 wartość 20%, co oznacza 10 bar. Musimy to sobie po prostu przeliczyć. Patrzymy na rozpiętość naszego przetwornika. Od 0 do 10 V mam 50 barów. Chcę utrzymywać ciśnienie na poziomie 10 bar, czyli 1/5 z pełnego zakresu, czyli 2 V, prawda? Czyli 20%. Na samym końcu dosłownie 2 zdania na temat funkcji uśpienia i wybudzenia. Czyli mamy w regulatorze PID coś takiego jak funkcja uśpienia i wybudzenia. No i znowu narysujemy sobie ten wykres. Tutaj mamy czas w sekundach, tutaj mamy nasze ciśnienie w barach, mamy nasze 10 barów nastawione, no i mamy nasz sygnał zwrotny, prawda? Który się gdzieś tam zmienia, spadło to ciśnienie, wzrosło, oscylujemy gdzieś. No i teraz zobaczcie, zostańmy przy tym przykładzie domu wielorodzinnego, czyli jakiegoś tam bloku. W dzień co chwilę jakieś dziecko, jakiś domownik otwiera zawór, bo myje ręce, przygotowuje obiad, bierze kąpiel. Cały czas to ciśnienie skacze i ta pompa ma co robić. Ona pracuje po prostu cały czas z tym regulatorem PID. Ale zupełnie inna sytuacja jest w nocy. Czyli na przykład mówimy, jest godzina 22 czy 23, wszyscy praktycznie śpią. No i co? Ciśnienie cały czas utrzymuje się nam na wysokim poziomie. Czyli zobaczcie, mamy cały czas ciśnienie powyżej 10 bar, na przykład tam 10,2 bara, nikt nie otwiera zaworu. I my możemy sprawić, aby ten regulator PID przeszedł w stan uśpienia, żeby w ogóle nie pobierał energii elektrycznej. No i mówimy mu w ten sposób. Słuchaj, drogi regulatorze PID, jeżeli... Najpierw zastanówmy się nad taką rzeczą. Co się dzieje, gdy ciśnienie jest wysokie? No pompa działa na bardzo niskich obrotach, prawda? Bardzo często gdzieś w pobliżach 3 czy 5 Hz, czy nawet 1 Hz. Bardzo delikatnie się obraca. Ona nie musi w ogóle nic robić, bo to ciśnienie jest nabite. Więc żeby chronić tą pompę przed zatarciem, przed jakimś suchobiegiem, żeby nie musiała pobierać energii elektrycznej, bo to ciśnienie jest już wygenerowane, to w parametrze 576 mówimy, jeżeli częstotliwość na wyjściu falownika jest poniżej na przykład 10 Hz, co oznacza, że ciśnienie jest na wysokim poziomie, bo ta pompa bardzo powoli sobie działa i nie nabija już tego ciśnienia, przez czas nastawiony w parametrze 575, na przykład 60 sekund, to wyłącz się po prostu, nic nie rób i poczekaj, aż ciśnienie Ci spadnie na przykład do poziomu 5 bar. To znaczy, że jakiś domownik w nocy wstał, załatwił się, spuścił wodę, albo bierze sobie kąpiel, otworzył krany i to ciśnienie spadło. I dopiero wtedy ta pompa się znowu włączy. Po czym znowu wszyscy idą spać, prawda? Mija kilka minut, ciśnienie jest na wysokim poziomie, ta pompa znowu działa na niskich obrotach, no i znowu pompa się usypia i czeka, aż to ciśnienie spadnie poniżej poziomu, który nastawiamy w parametrze 577. Czyli tutaj mamy poziom gdzieś wybudzenia, parametr 577, ok? No i w taki sposób, słuchajcie, to działa. Gdy nastawimy sobie ten regulator PID w tej podstawowej formie i dogramy do tego tą funkcję uśpienia i wybudzenia, to mamy układ napędowy, który zjada najmniejszą ilość energii, jaka jest wymagana do wytworzenia tego właśnie ciśnienia. Czyli wykonujemy pewną pracę minimalnym nakładem środków. I dopiero możemy powiedzieć, że ta pętla regulacyjna działa tak, jak sobie tego życzymy. Na sam koniec, dosłownie 2 słowa, dopowiem Wam, że gdy mówimy o utrzymywaniu stałego ciśnienia i pracy z pompą,
to wielu producentów pompy na przykład podaje w instrukcji obsługi czy w dokumentacji techniczno-ruchowej związanej z tą pompą, że na przykład nie powinniśmy kręcić tej pompy na częstotliwości czy prędkości poniżej na przykład 15 czy 20 Hz. Po prostu wtedy pompa nie działa i się zaciera, nie przelatuje przez nią woda. Mamy parametry, za pomocą których ograniczamy działanie regulatora PID, czyli możemy powiedzieć, że działaj tak jak działałeś, nic nie zmieniaj, wszystko rób jak do tej pory robiłeś, ale poruszaj się tylko w zakresie prędkości 15-50 Hz albo na przykład 20-45 Hz z jakiegoś powodu. I regulator PID będzie działał tylko i wyłącznie na tych prędkościach. Więc raz jeszcze, co my musimy zrobić, aby przygotować do pracy nasz przemiennik częstotliwości z regulatorem PID, który w sposób automatyczny, bez udziału człowieka, reguluje pewne zmienne, które opomiarowujemy, jak na przykład ciśnienie. Więc numer 1. Tabliczka silnika. Wpisujemy, gdy mówimy o pompie i wentylatorze, parametr 9 i 19. Nic więcej robić nie musimy. W parametrze 3 mamy częstotliwość, w parametrze 800 na nastawach domyślnych mamy sterowanie skalarne U do F. Następnie włączamy regulator PID w parametrze 128. Następnie, gdy chcemy wpisać wartość zadaną w parametrze raz i koniec, robimy to w parametrze 133 setpoint. Jeżeli chcemy to zrobić w inny sposób, wracamy do nastawy domyślnej parametrem 133, a w parametrze 609 wybieramy, jak ten setpoint, czyli wartość zadaną, będziemy podawać źródło. Następnie w parametrze 610 wybieramy, gdzie mamy podłączony czujnik, czyli gdzie będziemy mieli sygnał zwrotny z naszego czujnika, który będzie nam mówił, jakie obecnie panuje ciśnienie w naszych rurkach. Następnie wpisujemy w parametrze 133 procentowo wartość ciśnienia do utrzymania i alternatywnie możemy włączyć funkcję uśpienia i wybudzenia. No i w ostatnim kroku możemy ograniczyć działanie regulatora, czyli dać mu te widełki, w zakresie których prędkości może się poruszać. No i słuchajcie, to wszystko za chwilę przekujemy w rzeczywistość. Będziemy pracowali z wentylatorem, będziemy wytwarzali ciśnienie powietrza w pewnym kanale wentylacyjnym, a ja będę tłumił, czyli dławił ten wentylator na ssaniu i na wyjściu, będę zmieniał to ciśnienie, a regulator PID powinien przyspieszać i zwalniać tym wentylatorem, żeby jak najszybciej to ciśnienie wyrównać. Także serdecznie zapraszam. Cześć, witam Was serdecznie w pierwszym ćwiczeniu praktycznym, gdzie będziemy testowali regulator PID. Tak jak Wam to wszystko tłumaczyłem we wstępie teoretycznym, będziemy musieli wykonać kilka czynności, aby przygotować nasz przemiennik częstotliwości FRE 800 do pracy z regulatorem PID. No i co my będziemy tutaj robić? Przede wszystkim pracować będziemy z układem typowego cyklona. Czyli mamy tutaj wentylator promieniowy transportowy, mamy rurę ssącą, która będzie zasysała powietrze z dołu, następnie transportować będziemy to powietrze przez ten odcinek tej rurki. Tutaj mamy wykonany pomiar ciśnienia, mamy czujnik przyrostu ciśnienia, który będzie nam mierzył ciśnienie w jednostce Pascal. No i tutaj mamy nasz cyklon, który działa na takiej zasadzie, że ten transportowany materiał spada na dół, a powietrze wychodzi nam górą. No i taki cyklon możecie spotkać w różnych gałęziach przemysłu. Ja najczęściej takie konstrukcje cyklonu widzę gdzieś tam w przemyśle drzewnym, gdzie taki cyklon robi jako odciąg trocin. Czyli trociny zasysamy tą rurą, transportujemy je w kierunku cyklona, te trociny spadają na dół, a powietrze uchodzi nam górą. No i tym wszystkim oczywiście zarządzać będzie nasz przemiennik FRE 800. Do niego mamy podłączony nasz czujnik ciśnienia, czyli
W stosunku do poprzednich ćwiczeń, które wykonywaliśmy, dosłownie wszystkich, no nie mamy żadnych zmian poza jedną. Odłączyliśmy nasz zadajnik w postaci zadajnika 0,10 VDC i 4,20 mA i w miejsce tego zadajnika podłączyliśmy po prostu nasz czujnik. No i ten czujnik posiada dwa wyjścia pomiarowe, 0,10 VDC oraz 4,20 mA, a jego zakres pomiarowy to jest od 0 do 2500 paskali. Czyli mamy zakres 2500 paskali, wyjście 0,10 VDC i 4,20 mA. My wykorzystaliśmy wyjście 0,10 VDC i podłączyliśmy je pod zacisk numer 2, pod wejście analogowe 0,10 VDC. Zasililiśmy nasz czujnik napięciem 24 VDC i wykorzystaliśmy nasz zewnętrzny zasilacz. Napęd naszego wentylatora to silnik ABB o mocy 0,75 kW, prędkość znamionowa 2894 RPM, prąd znamionowy 3 A przy połączeniu w trójkąt. Pamiętamy, mamy nasz przemiennik zasilany jedną fazą 230 VAC, który podaje nam 3 fazy 230 VAC na nasz silnik, zatem spięliśmy stojan w trójkąt. Jest to silnik klasy sprawności IE3, współczynnik mocy wynosi 0,74, przygotowany jest do pracy ciągłej S1 i ma klasę izolacji F, czyli napięcie 230 VAC, moc 750 W, 3 A pobór prądu i 2894 obroty na minutę to prędkość znamionowa tego silnika. Ok, postaramy się przygotować teraz nasz przemiennik częstotliwości do pracy z regulatorem PID. W tym celu wrócimy w pierwszej kolejności do nastaw fabrycznych wszystkich parametrów. Wykonywaliśmy wiele ćwiczeń wcześniej, zmienialiśmy naprawdę wiele parametrów, wiele wartości parametrów. Zatem pierwszą rzeczą, jaką robimy, to oczywiście wracamy do nastaw fabrycznych tych parametrów. Odłączamy w tym celu nasz zewnętrzny panel, abyśmy mogli działać sobie na zabudowanym panelu. Przechodzimy w tryb PU-AXT za pomocą przycisku PU-AXT, naciskamy przycisk Mode i kręcimy w lewą stronę i idziemy do parametru All Clear. Naciskamy Set, robimy wartość 1 i zatwierdzamy przyciskiem Set. OK. Wróciliśmy do nastaw fabrycznych. Teraz nastawimy sobie parametr 77 w tym celu, abyśmy nie musieli pilnować falownika, aby był cały czas w trybie PU. Będziemy mogli sobie zmieniać parametry w każdym trybie. Zatem parametr 77 robimy na wartość 2. No i mamy przygotowany nasz przemiennik częstotliwości do parametryzacji. Jest wyczyszczony, wszystkie parametry wróciły do nastaw fabrycznych. No i mamy odblokowane parametryzowanie, czyli nie musimy pilnować, aby cały czas był w trybie PU nasz przemiennik częstotliwości. Możemy być w dowolnym trybie, a i tak zapamięta i przyjmie nasze parametry. Zatem co my musimy zrobić, aby przygotować nasz przemiennik częstotliwości do pracy z regulatorem PID? Tak jak Wam to wszystko omawiałem we wstępie teoretycznym, no musimy określić przemiennikowi tak naprawdę dwie rzeczy, czyli w jaki sposób będziemy zadawać wartość zadaną, czyli ustawiać nasz set point, a przypominam, my będziemy utrzymywali stałe ciśnienie w układzie naszego cyklona, czyli tutaj na tym odcinku tej rurki będziemy generowali pewne ciśnienie powietrza kręcąc naszym wentylatorem. Czujnik będzie nam wskazywał, czyli mamy tutaj wyświetlacz, za pomocą którego będziemy sobie odczytywali to ciśnienie. No i za pomocą tej rureczki tutaj zamontowanej to ciśnienie będziemy odczytywać. Mamy tutaj taką zasuwę, taki kruciec, za pomocą którego będziemy przymykali ten kanał, czyli można powiedzieć, że no, mamy taką jakby mechaniczną zasuwę, za pomocą której będziemy sobie dławili to ciśnienie na wylocie, oraz drugą zasuwę mamy tutaj zorientowaną na dole, czyli tym kawałkiem tego plexiglasu będę sobie po prostu tłumił nasz wentylator na ssaniu, czyli będziemy zmieniali ciśnienie na dwa sposoby. Raz na ssaniu, a raz na wylocie naszego wentylatora, naszego kanału wentylacyjnego. Zatem pierwsza rzecz, musimy powiedzieć przemiennikowi,
w jaki sposób będziemy zadawali tą wartość zadaną. Możemy to zrobić za pomocą wejścia analogowego, czyli podłączyć sobie jakiś potencjometr zewnętrzny. Możemy to zrobić za pomocą komunikacji. Możemy sobie nastawić jakieś wartości stałe za pomocą wejść cyfrowych. Natomiast my będziemy chcieli sobie zadać wartość tego ciśnienia jednorazowo w parametrze. Czyli po prostu w pewnym parametrze, dokładnie numer 133, będziemy wpisywali wartość naszego ciśnienia. Druga rzecz, którą musimy zaimplementować w naszym przemienniku częstotliwości, to powiedzieć naszemu przemiennikowi, pod jakie wejście mamy podłączony nasz czujnik, tak aby mógł go w sposób taki ciągły odczytywać, no i komparować z tą wartością zadaną. My, nasz czujnik, mamy podłączony pod terminal numer 2, pod wejście analogowe napięciowe 0,10 VDC, ale pamiętamy, że domyślnie terminal numer 2, bo wróciliśmy do nastaw fabrycznych, jest ustawiony jako 0,5 VDC i będziemy musieli również to sobie zmienić. Jakie sygnały sterownicze są nam potrzebne? No, potrzebny nam jest w zasadzie tylko i wyłącznie sygnał kierunku, czyli będziemy używali albo STF bądź STR, w zależności od tego, czy będziemy chcieli, w którą stronę będziemy chcieli kręcić sobie tym naszym wentylatorem. Dla naszych potrzeb wykorzystamy jeszcze wejście RH, które sparametryzujemy sobie na funkcję X14 i ta funkcja działa na takiej zasadzie, że wyłącza nam regulację PID. Czyli gdy sobie sparametryzujemy już zacisk RH na funkcję X14 i ją wyzwolimy, to po prostu przemiennik przestanie pracować z regulatorem PID i zacznie słuchać rozkazów, tak jakbyśmy go normalnie przystosowali do pracy prędkościowej. Zatem zaczynamy. Zaczniemy od parametryzowania wejścia RH. Wejście cyfrowe pod terminalem RH, jego funkcję ustawiamy w parametrze 182. I wybieramy wartość 14. W ten sposób mamy przydzieloną funkcję X14, czyli wyłączenie regulacji PID pod zacisk RH. Pod zacisk STR i STF domyślnie mamy kierunek pracy w prawą stronę i w lewą stronę. Teraz musimy włączyć nasz regulator PID. Włączamy nasz regulator PID w parametrze 128. W międzyczasie otwieramy instrukcję obsługi i sprawdzamy taką obszerną tabelkę, za pomocą której ustawimy resztę parametrów. Czyli na ekranie swoich monitorów widzicie taką tabelkę, wyciąg z dokumentacji przemiennika FRE 800. No i w tej tabelce musimy sobie wybrać wartości 3 parametrów, tak aby poustawiać wszystko tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Czyli zobaczcie, my chcemy zadawać wartość zadaną w parametrze 133. Natomiast wartość zwrotną z czujnika mamy podłączony pod terminal numer 2. Zatem możemy wybrać sobie w parametrze 128 wartość 1000, zatwierdzamy i następnie w parametrze 609 określamy, jak będziemy podawali wartość zadaną, ale uwaga, jeżeli wpiszemy wartość zadaną w parametrze 133, to ma on wyższy priorytet niż parametr 609. Także nie musimy ustawiać tej wartości zadanej w parametrze 609, bo mamy do tego specjalny parametr numer 133, gdzie wpisujemy wartość zadaną ciśnienia w procentach. Czyli wchodzimy sobie w ten parametr 133, nastawa domyślna wynosi 9,999, co oznacza, że po prostu jest wyłączony ten parametr, jest nieaktywny. No i tutaj w procentach musimy wpisać wartość ciśnienia, jaką chcemy utrzymywać. 100% oznacza pełny zakres naszego przetwornika ciśnienia, a u nas ten zakres wynosi 2500 paskali. Czyli gdybyśmy tu wpisali 100%, to znaczy, że byśmy chcieli utrzymywać wartość ciśnienia 2500 paskali. No z racji tego, że ta nasza konstrukcja nie generuje takiego ciśnienia, ja wcześniej sobie wybadałem mniej więcej wartości tego ciśnienia, no i nastawimy sobie na początku bardzo małą wartość, 3%, co odpowiada wartości mniej więcej 75 paskali. Czyli w parametrze 133 wpisujemy wartość zadaną jako 3%,
co po przeliczeniu daje nam wartość ciśnienia mniej więcej 75 paskali. Ten czujnik mierzy różnicę ciśnienia pomiędzy ciśnieniem atmosferycznym a tym, który jest w rurze, czyli mamy przyrost ciśnienia, tak naprawdę mierzymy. Mamy wartość zadaną, wpisaną w parametrze 133, teraz w parametrze 610 musimy określić, pod jakie wejście mamy podłączony nasz czujnik. No i wybieramy wartość 2, co oznacza, że czujnik jest podłączony pod terminal numer 2, wejście analogowe napięciowe. Natomiast wspominałem wcześniej, że gdy wróciliśmy do nastaw fabrycznych tych wszystkich parametrów, to wejście pod terminalem 2 działa w standardzie 0,5 VDC i musimy to zmienić w parametrze 73. Czyli idziemy do parametru 73, wybieramy wartość 0 i teraz nasze wejście pod terminalem numer 2 działa jako 0,10 VDC. Na końcu chciałbym, abyśmy wyświetlili sobie na zewnętrznym panelu, czyli podłączę sobie teraz na chwilę ten nasz zewnętrzny panel i chciałbym, abyśmy wyświetlili na tym panelu w trybie monitora następujące zmienne, czyli w chwili obecnej mamy częstotliwość wyjściową, prąd wyjściowy i napięcie wyjściowe, prawda? Natomiast ja bym chciał, żebyśmy mieli w pierwszej linii częstotliwość, czyli zmieniać tego nie będziemy, natomiast w drugiej linii chciałbym, żebyśmy sobie wyświetlili wartość zadaną ciśnienia, czyli te nasze 3%, a w ostatniej linii, czyli trzeciej, tam gdzie mamy w chwili obecnej napięcie, chciałbym, abyśmy wyświetlili sobie wartość zwrotną z czujnika. No i teraz te wszystkie zmienne monitorujące my ustawiamy jako użytkownik i robimy to w parametrach 774, 775 i 776. Zatem idziemy do parametru 775, który odpowiada za drugą linię i wybieramy tutaj wartość 52, co oznacza set point dla regulatora PID. No i zobaczcie, na zewnętrznym panelu nastawiło nam się nasz PID set 0%. Teraz w parametrze 776 wybieramy wartość 53 i w trzeciej linii ustawimy sobie wartość zwrotną z naszego czujnika. OK. Dobrze, nastawiliśmy sobie wszystkie zmienne, czyli widzimy to wszystko tutaj na naszym panelu mamy nastawione. No i teraz nie widzimy naszej wartości zadanej, czyli widzimy tutaj wartość 0, chociaż cały regulator PID, wszystkie parametry z nim związane w takiej podstawowej formie mamy już ustawione. Zatem co się dzieje? No, musimy pamiętać o naszym wejściu RH, prawda? Czyli za pomocą tego wejścia włączamy nasz regulator PID. Ja teraz wyzwolę to wejście, no i zobaczcie, nagle pojawiło nam się 3% jako wartość zadana dla naszej regulacji PID. Zatem mamy nasze wejście RH ustawione na funkcję X14 i dopóki to wejście jest wyzwolone, mamy pracę z naszym regulatorem PID. Gdy wyłączymy to wejście, to mamy wyłączoną regulację PID. No to co? Zaczniemy to sobie powolutku testować. Raz jeszcze zwracamy uwagę na panel, czyli mamy wartość zadaną 3% ciśnienia, co daje nam wartość 75 paskali. Na samym dole mamy wartość zwrotną z czujnika ciśnienia. Te wartości mamy podane w procentach i musimy sobie je przeliczać. Czyli cały zakres przetwornika mamy 2500 paskali, z czego 3% daje nam wartość 75 paskali. No to co? Włączamy nasz przemiennik częstotliwości. Przechodzimy w tryb EXT. Hola, słuchajcie, zapomnieliśmy jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Czyli nie ustawiliśmy tabliczki znamionowej silnika, prawda? Chcemy pracować z naszym wentylatorem w trybie skalarnym U do F. Zatem odłączamy szybciutko zewnętrzny panel na chwilę, żebyśmy mogli sparametryzować do końca. W parametrze 9 wpisujemy prąd znamionowy naszego silnika. Wynosi on równo 3 ampery. A w parametrze 19 wpisujemy wartość napięcia, czyli 230 VAC. Przypominam, że wartość częstotliwości 50 Hz mamy w parametrze już trzecim ustawioną domyślnie na 50 Hz. Zatem dopiero teraz
możemy tak naprawdę powiedzieć, że mamy wszystko przygotowane. Podłączamy zewnętrzny panel, przechodzę w tryb monitora, mamy wszystko ustawione i uwaga, wyzwalam sygnał startu. Musimy przejść w tryb EXT. Zobaczcie, jesteśmy w trybie PIU, czyli naciskam PIU EXT na zewnętrznym panelu. Mamy tryb EXT i teraz powinno nam się już wszystko udać. No i zobaczcie, jak to działa. Wentylator przyspiesza, próbuje wygenerować nam ciśnienie. Mamy sygnał z czujnika, że już mamy 0,7, 0,8, 1%, 1,1. Patrzymy na wskaz, mamy 40 paskali. Mamy teraz 2,2, 2,3. Widzicie, jak to ładnie nam pracuje. Ten regulator dąży nam do tego ciśnienia 3%, czyli 75 paskali. Mamy 74, mamy 75. No i mamy to. No i słuchajcie, ja teraz postaram się troszeczkę poprzeszkadzać naszemu wentylatorowi, ok? Czyli zwracajcie uwagę na częstotliwość, czyli na pracę naszego wentylatora i na wartości ciśnienia, a ja teraz pozamykam i pootwieram troszeczkę kanały. Czyli uwaga, przymykamy kanał. No i widzicie, ciśnienie nam wzrosło diametralnie. Wentylator zaczyna zwalniać, prawda? Bo dąży do utrzymywania 75 paskali. Przymkniemy go całkowicie. Ciśnienie nadal nam wzrosło, troszeczkę musi zwolnić. No i widzicie, teraz go otworzymy. I znowu wentylator zaczyna nam przyspieszać, bo ciśnienie nam bardzo mocno spadło. Mamy ten kanał otwarty, teraz postaramy się go troszeczkę poprzymykać na ssaniu. Ciśnienie nam spadło. I przemiennik przyspiesza. Odetkamy go troszeczkę. Odetkamy go całkowicie. Zrobimy to raz jeszcze z tej perspektywy, czyli przytykam go. Jak widzicie, ciśnienie nam spadło. No i mamy te nasze 75 paskali. Teraz przymkniemy go z tej strony. No i zobaczcie, jak nam pięknie zwolnił wentylator, bo ciśnienie nam wskoczyło na bardzo wysoką wartość. Już je wyrównał sobie. Otworzymy kanał raz jeszcze. Ok, wyłączymy go. No i zobaczcie, jak to nam wszystko naprawdę świetnie zadziałało. Przemiennik częstotliwości zwiększa i zmniejsza swoje obroty w zależności od zapotrzebowania na ciśnienie. Czyli gdy ciśnienie nam wzrasta bardzo mocno w górę, to zwalniamy, a gdy spada, no to przyspieszamy. No i teraz tę dynamikę działania naszego regulatora PID, czyli precyzję jego działania, czyli jak precyzyjnie dochodzi do tej wartości zadanej i jak szybko, to ustawiamy za pomocą tych poszczególnych członów P, I oraz D.
co jest teorią w zasadzie na osobny kurs, ponieważ jest to dosyć mocno problematyczne. Dobór nastaw regulatora PID to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, jaką gdzieś tam w tej automatyce mamy do czynienia. No i jest wiele metod, jak Ziegera-Nicholsa chociażby, doboru nastaw, takiego automatycznego doboru nastaw tego regulatora PID. Natomiast w sposób profesjonalny robi się to w ten sposób, że modelujemy w jakimś środowisku programistycznym. Bardzo często jest to oprogramowanie MATLAB, takie symulacyjne i jego dodatek, czyli Simulink. Tam implementujemy nasz układ automatyki w taki sposób wirtualny i sprawdzamy odpowiedź skokową oraz impulsową tego układu i na tej podstawie to oprogramowanie dobiera nam automatyczne nastawy regulatora PID. Natomiast w aplikacjach związanych z automatyką najczęściej regulator PID, tak jak już Wam to wspominałem we wstępie teoretycznym, używamy gdzie? Utrzymujemy stałe ciśnienie wody, na przykład gdy pracujemy z pompą, gdy pracujemy z wentylatorem, no to pilnujemy przepływu, ciśnienia powietrza. Możemy utrzymywać wilgotność, stężenie CO2 w powietrzu. No, wszystko, do czego możemy gdzieś tam przydzielić jakąś jednostkę fizyczną i opomiarować to, no jesteśmy w stanie regulować. I jeszcze raz powtarzam, dynamikę oraz precyzję działania tego regulatora dobieramy za pomocą nastaw członów P, I oraz D. Natomiast w naszych aplikacjach związanych z automatyką przemysłową bardzo rzadko jesteśmy zmuszeni gdzieś tam dobierać, zmieniać nastawy tych regulatorów. No chyba że mamy naprawdę jakąś taką specyficzną gdzieś aplikację, gdzie bardzo wolno zmienia się ten sygnał zwrotny, bądź bardzo szybko, bądź w taki nieprzewidywalny sposób. Dopowiem Wam tylko, że nowoczesne urządzenia automatyki, jak sterowniki PLC, niektóre przemienniki częstotliwości, mają już wbudowany taki algorytm samouczący się, czyli włączamy ten regulator PID, on się uczy na podstawie tego sygnału zwrotnego z czujnika i zachowania się całego układu, uczy się tej aplikacji i sam sobie dobiera i zmienia nastawy tego regulatora PID, aby działać jak najlepiej. Gdy mówimy o regulatorze PID, to w jego takiej podstawowej strukturze zawsze znajduje się jeszcze funkcja uśpienia i wybudzenia. Funkcja uśpienia i wybudzenia działa w ten sposób, że możemy za pomocą 3 parametrów określić przemiennikowi, kiedy ma się dodatkowo wyłączać, a kiedy ma się włączać i działać z regulatorem PID. Dla przykładu, wyobraźmy sobie, że regulujemy ciśnienie wody i dostarczamy tą wodę do budynku mieszkalnego, czyli do jakiegoś bloku, prawda, gdzie mamy tam 20 czy 30 rodzin. No i teraz w ciągu dnia ciągle ktoś myje ręce, załatwia się, otwiera i zamyka kran i to ciśnienie nam skacze. Czasami jest go za mało, czasami jest za dużo, no i pompa cały czas reguluje to ciśnienie. Natomiast w nocy sytuacja zmienia się diametralnie, no bo wszyscy śpią, nikt nie otwiera kranu, prawda? Więc to ciśnienie jest na wysokim poziomie, a pompa za pomocą przemiennika częstotliwości no jest gdzieś tam kręcona na bardzo niskiej częstotliwości, czyli działamy sobie pompą na niskiej prędkości niepotrzebnie, bo to ciśnienie cały czas mamy nabite. Musimy poczekać, aż ktoś wstanie w nocy i na przykład, nie wiem, będzie chciał sobie wziąć prysznic albo kąpiel, otworzy kran i nagle spadnie nam ciśnienie. No i tak działa ta funkcja uśpienia i wybudzenia, czyli możemy powiedzieć naszej pompie: słuchaj, działaj cały czas i reguluj i utrzymuj ciśnienie na poziomie 6 bar, ale jeżeli to ciśnienie będzie pozostawało na poziomie 6 bar przez czas, który ja Ci nastawię, na przykład 30 sekund, to się wyłącz i włącz się dopiero wtedy, gdy ciśnienie spadnie na przykład do 4 czy 3 barów, bo to oznacza, że ktoś wstał i odkręcił kran i mamy odbiór wody, mamy znaczny ubytek ciśnienia. No i spróbujemy sobie to zaimplementować teraz w naszym układzie z cyklonem, gdzie mierzymy ciśnienie powietrza. No i teraz musimy ustawić 3 parametry. W parametrze 576 w parametrze 576 wpisujemy częstotliwość uśpienia, czyli ten próg uśpienia musimy wybadać.
musimy patrzeć na nasz układ i patrzeć, przy jakiej częstotliwości to ciśnienie mamy już nabite, no i w zasadzie możemy wyciąć te częstotliwości, no bo nie generujemy już większego ciśnienia, tylko na niskiej jakiejś częstotliwości kręcimy sobie tą pompą. Więc ja zauważyłem, że w naszym układzie to nasze ciśnienie, gdy już dobijemy do tego ciśnienia, to ta częstotliwość oscyluje gdzieś w okolicach 10 Hz. Więc nastawiam, jeżeli na wyjściu przemiennika częstotliwość spadnie poniżej 10 Hz, przez czas ustawiony w parametrze 575, my nastawimy sobie 5 sekund, żeby bardzo długo nie czekać na te skoki ciśnienia. Czyli jeżeli na wyjściu przemiennika częstotliwości przez okres 5 sekund częstotliwość będzie poniżej 10 Hz, to ma się przemiennik wyłączyć, czyli przejść w tryb uśpienia i włączyć, gdy ciśnienie spadnie poniżej nastawy, którą robimy w parametrze 577. Patrzymy w instrukcję obsługi i w parametrze 577 musimy sobie obliczyć to ciśnienie w taki sposób, że robimy nastawę minus 1000%. Czyli w naszym przypadku, jeżeli nastawimy 1001, odjąć 1000 daje nam 1%. Czyli jeżeli o 1% spadnie nasze ciśnienie, to ma się znowu falownik włączyć. Czyli wszystko to gdzieś translatując na paskale, to mamy taką sytuację. Jeżeli ciśnienie będzie na poziomie 75 paskali bądź większe przez okres 5 sekund, to falownik ma się wyłączyć, a włączyć się ma, gdy to ciśnienie spadnie o 1%, czyli do poziomu 50 paskali. No to przetestujmy to sobie. Okay? Podłączam zewnętrzny panel, przejdziemy w tryb monitora, żeby sobie to wszystko fajnie gdzieś tam obserwować. OK. No i włączamy nasz przemiennik częstotliwości. Byliśmy poniżej 10 Hz przez 5 sekund, dlatego się wyłączył. Znowu się włączył, bo ciśnienie spadło poniżej 50 paskali. No i zobaczcie, mamy dobite ciśnienie, jesteśmy poniżej 10 Hz przez 5 sekund. Wyłączył się, ciśnienie spadło do 2%, znowu się włączył, prawda? OK, nastawimy sobie ten parametr 576 na troszeczkę 576. Ustawimy sobie tutaj 9,5. To powinno nam działać znacznie lepiej teraz. OK, sprawdzamy. OK, znowu się wyłączył. Znowu ciśnienie spadło. OK. No i słuchajcie, w ten sposób działa regulator PID w takiej podstawowej formie. Dodam jeszcze, że mamy całą masę parametrów pomocniczych przy regulatorze PID, ale jest to temat na jakąś tam kolejną lekcję, gdzie możemy sobie ten tryb PID parametryzować w zaawansowanym trybie. Zatem tyle, jeżeli chodzi o regulator PID. Dziękuję za uwagę.